Widzimy przykłady z innych krajów, chociażby przykładem jest Takeaway pochodzący z Holandii. Żadna ze stron nie ma już dużego, groźnego konkurenta na tym rynku, a jednocześnie zyskujemy dodatkowy mięsień, dodatkową siłę do ofensywy na rynkach zagranicznych, bo nagle jesteśmy w stanie 2 razy szybciej zbudować dużo lepszy produkt. Cześć, nazywam się Michał Rokosz, jestem partnerem w funduszu Innowo. My jako fundusz 6 lat temu próbowaliśmy zainwestować w spółkę Versum. Niestety spółka wtedy nie była zainteresowana pozyskaniem od nas kapitału. 5 lat temu natomiast udało nam się zainwestować w spółkę Booksy, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i kawał historii razem z tą spółką przeszliśmy. A teraz dochodzi do takiej sytuacji, że te 2 spółki, które pewnie z czystym sumieniem można powiedzieć, że jest to top 10 polskich startupów, przestają ze sobą konkurować, łączą siły, żeby już niedługo stać się pierwszym albo drugim unicornem z Polski, czyli spółką wartą ponad $1 miliard. Ja miałem okazję być przy tym procesie. Tak naprawdę gdzieś tam od mojego telefonu do Sebastiana, którego to był chyba ostatni call przed urlopem, zaczął się ten proces. I to było około 24 czerwca, kiedy mieliśmy taką pierwszą krótką rozmowę. Minęło pół roku, dzisiaj już nie po 2 stronach barykady, ale po tej samej. Jakbyście mogli trochę opowiedzieć, jak z waszej perspektywy wyglądał proces takiego połączenia 2 bardzo dużych firm i dojścia do tego miejsca, w którym jesteście dzisiaj, bo to jest dosyć unikalna sytuacja. No, ten proces to się tak naprawdę dopiero zaczyna i jego najciekawsza i jednocześnie najtrudniejsza część przed nami. Natomiast sama ta część transakcyjna poszła zaskakująco szybko, bo powiedziałeś o wakacjach, o urlopie. My tak naprawdę zaczęliśmy poważne rozmowy i negocjacje pewnie w sierpniu, jeśli dobrze pamiętam. Końcem sierpnia. Miesiąc później właściwie mieliśmy już ustalone i tak zwany term sheet końcem września. I gdzieś w połowie października rozpoczęliśmy sam proces i to poszło bardzo szybko. To jest pewnie nie tylko jedna z ciekawszych i jedna z większych transakcji tego typu na polskim rynku, ale też chyba jedna z najszybszych, która pokazuje też entuzjazm, z jakim podeszliśmy do procesu, bo jak tylko pojawiały się jakieś drobne wyzwania czy problemy po stronie prawnej, to tak naprawdę nasze nastawienie było takie, żeby jak najszybciej iść do przodu i nie spędzać dużo czasu na dzielenia włosa na 4. Dokładnie, w zasadzie proces można powiedzieć, że trwał 4 miesiące, niespełna 4 miesiące, z czego 2 miesiące to był bardziej taki proces jeszcze bliższego poznania się już nie jako konkurenci, tylko jako potencjalne podmioty i osoby, które będą ze sobą współpracowały. Czyli efektywnie ten proces formalny, prawny, księgowy, due diligence to było niespełna 2 miesiące, więc ekstremalnie szybko. Mhm. Wiesz co, sam proces formalny jest rzeczą dosyć standardową dla ludzi, którzy są w biznesie transakcyjnym. Wydaje mi się, że ciekawszy jest ten aspekt, jak dochodzi do takiej decyzji, bo ja bym powiedział, że to, co się dzisiaj dzieje, to, że Booksy i Versum łączą siły, to jest taki sen wszystkich inwestorów, którzy byli po obu stronach barykady, że tak powiem. My się znamy, udziałowcy Booksy znam się bardzo dobrze z udziałowcami Versum i to bardzo często było poruszane, że super by było, gdyby te 2 spółki kiedyś się połączyły. Pytanie, dlaczego dopiero teraz? Ja myślę, że po pierwsze może dlatego, że dopiero w czerwcu wprost do mnie zadzwoniłeś w tej sprawie i mogliśmy konkretnie o tym porozmawiać. Ale to tak na boku, na wesoło. Ale wydaje mi się, że obie spółki zrozumiały, że współpraca na lokalnym rynku może przynieść olbrzymie korzyści w zakresie rozwoju poza Polską i podboju globalnego rynku. Widzimy przykłady z innych krajów, chociażby przykładem jest Takeaway pochodzący z Holandii, jak rozwijał się, najpierw zbudował bardzo silną pozycję w Polsce, to pozwoliło generować pieniądze na przejęcia w Niemczech, Lieferando, później Pyszne.pl. W tym momencie następuje połączenie z GrabHubem w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że z naszej strony przede wszystkim, ja nie wiem jak to wyglądało ze strony Booksy,
ale z naszej strony po prostu też w tym roku, który był wyjątkowo trudny, zdaliśmy sobie sprawę z tego, przynajmniej ja z Pawłem jako founderzy, że wiele firm w naszim segmencie pracuje nad tym samym. Ja też wykorzystałem COVID. W COVID-zie miałem okazję skontaktować się z kilkunastoma founderami z naszego segmentu i chciałem ich poznać jako ludzi, chciałem zobaczyć, nad czym pracują, tak po prostu na przyszłość, żeby znać ludzi z branży. No i okazało się, że wszystkie firmy pracują na bardzo podobnych projektach, mają podobne wyzwania i też zaczęliśmy właśnie myśleć o tym, że może warto połączyć z kimś siły, bo po co tworzyć to samo równolegle, lepiej tworzyć najlepszy produkt, tylko szybciej. Z naszej strony to wyglądało bardzo podobnie. Jakby naszą ambicją i celem zawsze było wygranie rynku w Stanach, natomiast Polska była dla nas takim rynkiem domowym, do którego podchodziliśmy ambicjonalnie. No i od kilku lat toczyła się tutaj bratobójcza walka i dla nas jednocześnie była to ofensywa i defensywa, bo łącząc się z Versum w Polsce tak naprawdę zdejmujemy sobie wspólnie duży problem z głowy, bo żadna ze stron nie ma już dużego, groźnego konkurenta na tym rynku, a jednocześnie zyskujemy dodatkowy mięsień, dodatkową siłę do ofensywy na rynkach zagranicznych, bo nagle jesteśmy w stanie 2 razy szybciej zbudować dużo lepszy produkt, bo teamy produktowe zamiast duplikować pracę i robić te same feature'y w pośpiechu, żeby przegonić czy lokalnych, czy globalnych konkurentów, mogą tak naprawdę zrobić je dużo szybciej i dużo lepiej. Z drugiej strony poprawiamy sobie ekonomiki na rynku lokalnym, bo nie musimy ze sobą konkurować, nie musimy sobie klientów nawzajem wyciągać, czy uderzać do nowych klientów i o nich walczyć. Z trzeciej strony teamy marketingowe, product marketingowe nagle nie muszą też produkować niemalże identycznych materiałów z 2 różnymi logo, tylko mogą się skupić na zrobieniu wielu nowych, ciekawych projektów, partnershipów, inicjatyw i tak dalej. Tak, nie musimy chodzić na te same targi i mieć w swoich stronach alejki naprzeciwko siebie i tak dalej, i tak dalej. I możemy, i to jest ta część ofensywy, tak? I nagle w Polsce połączone zespoły handlowe mogą dużo szerszą ławą też zacząć wychodzić poza branżę beauty, co my zaczęliśmy kilka miesięcy temu robić, tylko robiliśmy to na małą skalę i powoli, natomiast teraz będziemy w stanie też zrobić być może na innych rynkach, a na pewno w Polsce dużo odważniej pójść szerszą ławą po inne branże w innych kategoriach, które gdzieś tam są na obrzeżach branży beauty. Natomiast do tej pory koncentrowaliśmy się przede wszystkim na tej branży beauty. Więc tu jest masa synergii właściwie w każdym obszarze, zaczynając od tego produktowego, który jest chyba takim fundamentem tego, co będziemy robili i w Polsce, i na wszystkich innych rynkach, bo mamy poczucie, że stworzyliśmy 2 świetne produkty, wychodząc z 2 różnych stron, a teraz będziemy w stanie połączyć ich najlepsze strony poprzez stworzenie tak zwanego liquidity, które jest kluczowe w marketplace'ach, bo oprócz Polski tak naprawdę mamy też wspólne bazy klientów w takich krajach jak Wielka Brytania, Hiszpania, Brazylia, a z punktu widzenia Versum jakby nie było w RPA, gdzie jest Booksy, a z kolei Versum miało znaczącą aktywność w Meksyku, w którym nie było do tej pory Booksy, więc gdzieś tam w dużej części przenikają nam się bazy i salonów, i konsumentów, które jak połączymy, to tutaj 2+2 powinno dać zdecydowanie 5 albo 7, bo te wzrosty liquidity i korzyści wynikające z tego są zazwyczaj wykładnicze. Mhm. Fajnie powiedziałeś, to często się przywołuje ten przykład, że synergia jest wtedy, jak to 2+2 równa się 5 czy 7. I tu pamiętam, jak mieliśmy okazję w końcu spojrzeć na dane obu spółek, że sytuacja była taka, gdzie na rynku polskim Versum miało tam blisko 2-krotnie chyba więcej po stronie biznesowej klientów, czyli fryzjerów i innych usługodawców w branży beauty, a Booksy z kolei miało wielokrotnie więcej klientów w aplikacji i na marketplace.
To wydaje się super dla rynku, no bo ja jako użytkownik teraz nie będę musiał mieć w telefonie i Momentu i Booksy. Moment to jest jakby odpowiednik Booksy, taki kliencki, który pozwala umawiać się do salonów z Versum. Jakie jeszcze widzicie korzyści jakby dla klientów i dla klientów biznesowych z tego, że się łączycie? Przede wszystkim nasze teamy techniczne, ludzie, którzy pracują nad rozwojem produktu, łączą siły. Każdy z naszych zespołów miał za mało zasobów, każdy zespół miał za mało zasobów, żeby realizować wszystkie projekty, których chciał. Wiele projektów musiało czekać, prawda, na inne, bo sami siebie ścigaliśmy. Musieliśmy budować funkcje, które miał drugi konkurent. W tym momencie pracujemy razem, więc będziemy w stanie szybciej dostarczać te rozwiązania, bo po prostu będą dedykowane zespoły do poszczególnych projektów, więc nasi klienci też będą mieli szybciej dodatkowe funkcje i dodatkowe płynące z nich korzyści. Więc to jest dla nas super ważne. I to, co wspomniałeś też, my przynajmniej widzieliśmy to w Versum, że klienci często zgłaszali się nam, że chcieliby mieć bezpośrednią integrację z Booksy. No z oczywistych względów jej nie robiliśmy, ale konsumenci tego oczekiwali, że chcieliby się umawiać przez jedną aplikację do wszystkich swoich fryzjerów, kosmetyczek, masażystów, fizjoterapeutów, tatuatorów, żeby wszystko było w jednym miejscu. Taką drugą oczywistą korzyścią jest też efekt skali, bo będąc dużo większą firmą, zyskujemy zupełnie inną pozycję, która otwiera nam drzwi też do wielu partnershipów, do wielu projektów, których nie bylibyśmy w stanie zrobić osobno. Nam się udało do tej pory zintegrować z Googlem, z Instagramem, z Facebookiem, z Yelpem. W tej chwili prowadzimy integrację z jeszcze jednym dużym globalnym graczem, o której nie mogę powiedzieć, ale tam jest jeszcze kilku partnerów, z którymi jak się zintegrujemy, to będziemy w stanie dać dużo większą wartość salonom, bo jakby salony chcą pozyskiwać klientów ze wszystkich możliwych źródeł, ze wszystkich możliwych miejsc, w których one są obecne. Więc na pewno będziemy w stanie dać salonom dostęp do większej liczby klientów, nie tylko przez nasz własny marketplace, ale też integrując się z różnymi innymi miejscami, gdzie są ich klienci. Tak jak Sebastian powiedział, będziemy mogli nagle z szuflady powyciągać te wszystkie projekty i plany, które obie spółki miały, ale przez to, że duplikowaliśmy pracę i duplikowaliśmy, naprawdę robiliśmy ich 2 razy mniej, a teraz będziemy mogli szybciej rozwijać ten produkt biznesowy dla salonów i dla sieci salonów. Będziemy mogli na pewno wprowadzać szybciej nowe usługi i w ten sposób też dostarczyć wartość salonom, bo będziemy się mogli nagle lepiej zintegrować, nie wiem, z systemami e-commerce, supply chain, z różnymi systemami płatności, z systemami księgowymi i w ten sposób jeszcze bardziej uprościć pracę salonów, właścicieli, menadżerów i dostarczyć im wartość, dać im na przykład lepsze źródła do kupowania produktów i narzędzi, których oni na co dzień potrzebują do prowadzenia swojego biznesu. Więc jakby ta skala też przenosi nas na zupełnie inny poziom, na zupełnie inną orbitę, która otworzy przed tą połączoną spółką nowe możliwości i wprost te nowe możliwości przekujemy na korzyści dla salonów, które będą korzystały z naszych platform. Okej. Czyli po pierwsze działania sprzedażowo-marketingowe są nakierowane na to, żeby więcej ludzi przekonać do przyjścia na platformę, a nie wyciągania sobie nawzajem klientów, a po drugie zamiast 2 razy pisać te same funkcje, te same integracje, będziecie ich pisać 2 razy więcej. Dokładnie. Nie mamy zamiaru na pewno zwalniać tempa albo utrzymać obecnego, chcemy przyspieszyć, więc na pewno w tą stronę. Mówi się, że nie wolno marnować dobrego kryzysu. Wasza branża była w bardzo dużych tarapatach na wiosnę, kiedy w większości świata zakłady zostały zamknięte. Czy to połączenie jest wynikiem właśnie tego kryzysu, który dotknął wasze firmy? Myślę, że na pewno obie firmy bardzo skupiły się na pomocy naszym klientom. My to bardzo szybko zauważyliśmy, że klienci potrzebują tej pomocy i zarówno każda z firm prowadziła indywidualne jakieś akcje promocyjne i też wspólnie prowadziliśmy, mimo tego, że konkurowaliśmy, pewne akcje komunikacyjne, uświadamiające też w zakresie wsparcia salonów, więc widzieliśmy też, jak bardzo salony potrzebują wsparcia i potrzebują chociażby takiej technologii, która przenosi je na wyższy poziom
i to przynajmniej po naszej stronie dało nam właśnie do myślenia, po co poświęcać czas na budowę tego samego w dwóch firmach. Gdybyśmy szybciej dostarczali nowe funkcje, to te salony by szybciej miały pewne korzyści. My akurat w trakcie COVID-u wdrażaliśmy sprzedaż bonu i sprzedaż produktów, Booksy bardzo podobne rozwiązania, ale gdybyśmy mieli większy zespół, zrobilibyśmy to szybciej, więc ta korzyść byłaby szybciej w salonach, więc to na pewno spowodowało, że w naszej firmie bardziej zaczęliśmy myśleć w kategoriach sojuszy niż w kategoriach walczenia z wszystkimi dookoła, bo doszliśmy do wniosku, że po prostu to jest chyba bez sensu, to jest za mocne słowo, ale że to jest niesamowite marnotrawstwo zasobów. Był też jeden efekt, tuż po lockdownach tak naprawdę sprzedaż w obydwu firmach bardzo wzrosła, bo i konsumenci chcieli wiedzieć, do kogo się umawiają, mieć pewność, że nie będą czekali w poczekalni, że nie będą się musieli spotykać z innymi ludźmi, bo zaczęli zwracać większą uwagę na swoje bezpieczeństwo, a z kolei salony uświadomiły sobie, że potrzebują lepszych narzędzi niż papier i długopis do zarządzania rezerwacjami. I to nam też uświadomiło, że mając większy zespół, mając lepszy produkt, lepiej robiony marketing produktowy, my będziemy w stanie dużo szybciej na tej fali urosnąć i przejąć większą część rynku niż konkurenci. Więc jakby to jest też taka oczywista korzyść wynikająca ze skali, mając więcej ludzi w teamie sprzedażowym, więcej onboarderów, jesteśmy w stanie z tej fali post-covidowej, która się pojawiła na wielu rynkach, po prostu pojechać dalej i zrealizować większe wzrosty. Natomiast branża, Michał, jest cały czas w kryzysie, bo pomimo tego, że nie ma formalnego lockdownu, to tylko 11% salonów twierdzi, że jest rentownych według ostatniej ankiety grupy Beauty Razem i chyba 70% właścicieli salonów zastanawia się, czy ich nie zamknąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Więc jak sytuacja się nie poprawi bardzo szybko, to tak naprawdę ta branża będzie nadal w kryzysie i ten kryzys będzie się pogłębiał. I też jesteśmy przekonani, że razem jesteśmy w stanie bardziej branży pomóc, zwłaszcza w tym, co jest dzisiaj dla salonów krytyczne w pozyskiwaniu nowych klientów, bo to jest tak naprawdę ten powód, przez który salony tracą rentowność, bo coraz mniej osób do nich chodzi. Pomimo tego, że nie ma lockdownu, ludzie boją się chodzić do salonów, boją się o swoje bezpieczeństwo i dzisiaj każdy klient jest na wagę złota i jako większa firma, jako większy marketplace będziemy w stanie tą potrzebę dużo skuteczniej zrealizować. Wracając jeszcze do procesu połączenia, był taki ciekawy moment, ja pamiętam, że śmialiśmy się, że prawie że sakramentalne naciśnięcie wyślij, kiedy musieliście się podzielić swoimi wynikami. No i to robiliście to w momencie, kiedy nie było wiadomo, czy dojdzie do tego, czy nie dojdzie, a wiadomo, że pewnych rzeczy nie da się odzobaczyć i nie da się jakby o tym zapomnieć. Jak do tego podeszliście? No bo odkryliście swoje sekrety przed dotychczasowym mocnym przeciwnikiem. Wiesz co, to nie do końca chyba było tak, bo wiele z tych parametrów, którymi się dzieliliśmy, obie spółki miały dosyć dobrze oszacowane i zmapowane, bo zarówno Booksy i Versum miały marketplace'y, w naszym przypadku praktycznie 100% salonów było na marketplace'ie, więc Versum pewnie dobrze wiedziało, ilu my mamy klientów. Cenniki są jawne, więc mnożąc liczbę salonów przez plany taryfowe w miarę łatwo było oszacować przychody. W drugą stronę podobnie. Tam było pewnie kilka linijek, które nie były jawne, ale też robiąc triangulację tych dwóch, trzech parametrów, resztę dało się oszacować, więc to było chyba, myślę, jak pierwszy raz rozmawialiśmy o tym z Sebastianem, to obaj chyba mieliśmy ten sam komentarz, że byliśmy zaskakująco blisko w tych estymacjach i zaskakująco dużo wiedzieliśmy o obu firmach nawzajem. Tak. I z drugiej, właśnie te parametry były bardzo bliskie szacunków i ja pamiętam jeszcze wewnętrznie u nas, jak te informacje były ujawniane i może troszkę nie w momencie, kiedy wysłaliśmy te pierwsze KPI-e, tylko później już na etapie negocjacji due diligence trzeba było się wymienić pewnymi informacjami,
No i żeby to miało jakikolwiek sens, a nawet chyba, przepraszam, to było już troszkę później, kiedy już przed podpisaniem transakcji zaczęliśmy pracować nad planem połączenia w jakimś tam niewielkim zakresie na zanonimizowanych danych, no bo jeszcze nie wiedzieliśmy, czy do transakcji dojdzie, to w pewnym momencie też już mam, Stefan, wrażenie, że tak odpuściliśmy i zaczęliśmy po prostu udostępniać sobie te informacje z taką myślą, no skaczemy do basenu, w którym liczymy, że jest woda, prawda, no bo to już jest po prostu, te 3 kroki już poszliśmy, przekroczyliśmy tą linię, to już musi się udać, prawda, ale to właśnie było takim skokiem i to był taki przełącznik mózgu. Mhm. Ale w tym procesie jednak trochę więcej się o sobie dowiedzieliście. Co ciebie, Sebastian, najbardziej było takim odkryciem, wow, to Booksy robiło lepiej niż my, i w drugą stronę, Stefan, co ty takiego się dowiedziałeś, że Versum miało to zrobione, lepiej to zorganizowało niż wy do tej pory, jak już się zdążyliście poznać? Zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze przypomniałem sobie jedną sytuację, kiedy rozmawialiśmy na początku o takich parametrach, takich formalnych aspektach transakcji, no to te spotkania były w pewien sposób szorstkie i też, Michał, byłeś na kilku z nich i one, każdy tam stał za tą swoją zaciśniętą gardą i te spotkania były takie, powiedziałbym, mało dynamiczne. Pamiętam taką jedną rozmowę kiedyś wieczorem polskiego czasu, kiedy umówiliśmy się z Stefanem na rozmowę z takim założeniem, że nie rozmawiamy o transakcji. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o przyszłości, jakby to mogło wyglądać w przyszłości. O tym, jakie możemy zrealizować wspólne plany. I ja z mojej perspektywy to był ten krytyczny moment, kiedy ja właśnie nie widziałem Stefana jako osoby, z którą walczyłem od x lat, jako konkurenta, tylko jako przyszłego wspólnika i zastanawiałem się, czy to jest w ogóle możliwe, żebyśmy ze sobą współpracowali jako ludzie, czy my się porozumiemy, prawda? Myślę, że na razie to się wszystko świetnie układa. Z naszej perspektywy informacją, która nas w jakiś sposób zaskoczyła, to, że zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Booksy ma nieco mniejsze salony niż Versum. My się skupialiśmy na tym, żeby mieć duże salony, w których są duże wolumeny, które są w stanie sporo zapłacić też za subskrypcję. I pierwszą rzeczą, którą zauważyliśmy, to Booksy ma dużo indywidualnych salonów, indywidualnych kontraktorów, ale oni potrafią płacić tyle, co duże salony w Europie. Więc to było takie dla nas pewnego rodzaju szokiem, że właśnie ta obecność na tym największym rynku oprogramowania na świecie w Stanach Zjednoczonych daje właśnie ten bonus tego, że mimo tego, że salony są relatywnie mniejsze, to ich zasobność jest dużo większa i ta kaloryczność tego klienta jest zupełnie inna. I to było dla nas takim zaskoczeniem. Ja tu wymienię 2 rzeczy. Pierwsza, która mnie zaskoczyła, to jak podobne mieliśmy wartości, którymi się kierowaliśmy. One może nie były nazwane tak samo, ale w obu firmach troska o klientów, troska o salony, o dostarczenie wartości salonom była takim motywem przewodnim. I to jakby miało wydźwięk na wielu różnych poziomach, zaczynając od produktu przez customer service. A druga rzecz, my zawsze Versum postrzegaliśmy jako firmę bardzo mocną na polskim rynku i trochę nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak fajnie przez ostatnie 2 lata Versum się rozwinęło na przykład w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii, czy w Brazylii, gdzie to jest taki dodatkowy plus tej transakcji, gdzie połączymy bazy klientów, bazy salonów. Więc to są takie 2 rzeczy, które mnie bardzo pozytywnie i miło zaskoczyły. No i też takim aspektem, który właśnie, bo Stefan wspomniał o wartościach, też uderzający jest to, jak wiele wyzwań mamy identycznych i z którymi od lat się borykaliśmy. Firmy troszkę inaczej, znaczy zupełnie inaczej prowadzone, rozwijane, inaczej finansowane, ale problemy wewnątrz, po prostu branża, klienci, sposób funkcjonowania na rynku powoduje, że wewnętrznie te firmy zmagają się z bardzo podobnymi wyzwaniami, no i zakładam, że w tym momencie będzie to dużo łatwiej nam je pokonywać. Mhm. Właśnie wspomniałeś, Sebastian, że zupełnie inaczej się do tej pory rozwijaliście i Versum było bardzo mocno SaaS-owym biznesem i bardzo dobrym produktem dla dużych salonów z wieloma zaawansowanymi funkcjami. Booksy zawsze było takim miksem SaaS-u i marketplace'a.
Jak dalej będziecie się rozwijać jako już jedna firma? Będziemy starali się zaadresować obie potrzeby rynku i naszym celem jest to, żeby przygotować rozwiązania zarówno dla indywidualnych kontraktorów, mniejszych salonów, jak i dla tych wymagających, ale z perspektywy konsumenta naszym celem jest to, żeby połączyć, w obu obszarach będziemy łączyć siłę, ale jeżeli chodzi o to z perspektywy konsumenta, chcemy dać konsumentom możliwość dostępu do usługodawców zarówno Versum, jak i Booksy, żeby mieli największy wybór i z jednej aplikacji, przez aplikację Booksy, żeby mogli umawiać się do wszystkich swoich usługodawców, z którymi usług korzystają. Mamy też ambitne plany rozwojowe i ambitne cele na najbliższe 2 lata. Do tej pory obie firmy rosły bardzo fajnie organicznie, natomiast nasze 2 wcześniejsze transakcje z Lavito i z GoPanache i teraz ten potencjał, który się wyłonił w trakcie rozmów z Versum, pokazały nam, że to też może być fajny sposób do jeszcze szybszego budowania masy krytycznej, bo tak jak na początku mówiliśmy, ta masa krytyczna i liquidity jest kluczowe przy budowaniu marketplace'u, więc też chcemy, to jest duża transakcja, tak? Tu łączymy 2 duże firmy, 2 duże zespoły i 2 duże bazy salonów i klientów, więc chcemy też przy tej okazji wypracować pewien proces, który nam później pozwoli dużo szybciej integrować systemy, dużo szybciej łączyć te potencjały marketplace'owe, więc to jest też takie bardzo ważne dla nas ćwiczenie, które może nam otworzyć szeroko drzwi do dużo szybszej konsolidacji rynków, innych rynków. Mhm. To właśnie a propos łączenia tych systemów, kiedy jako użytkownik będę się mógł umówić przez Booksy do salonów, które korzystają z Versum? Naszą ambicją jest to, żeby na pewno to się stało w pierwszym kwartale przyszłego roku. Już nasze zespoły zaczęły pracować nad roadmapą i planem, jak do tego dokonać. I to jest pierwsza rzecz od strony technicznej, którą chcemy zrealizować wspólnie, bo to będzie najszybsza korzyść dla właśnie salonów, które potrzebują nowych klientów, no i oczywista wygoda dla konsumentów, właśnie takich jak dla Ciebie, Michał, żebyś mógł korzystać ze wszystkich usługodawców poprzez jedną aplikację. Jak się przygotowałem do tej rozmowy, to googlałem o Booksy i o Versum i nawet na portalu freelancer.com były zapytania od ludzi, którzy mają salony, żeby ktoś napisał taki software pozwalający właśnie, żeby wizyty z Booksy od razu się zapisywały w Versum, bo nie chciał przychodzić na kalendarz, także może już macie takie rozwiązania, ale myślę, że napiszecie to lepiej. Obie firmy mają takie rozwiązania. Ale nie w czasie rzeczywistym. Pamiętam, jak już był taki moment, że wydawało się, że to się raczej wydarzy i rozmawiałem wtedy ze Stefanem i z Konradem Howardem, to jest drugi z założycieli Booksy, i Konrad powiedział takie zdanie: Michał, to kogo my teraz będziemy gonić produktowo, jak to się wydarzy? I to trochę wynika z tego, że Booksy było zawsze skupione na rynku amerykańskim, gdzie są te mniejsze salony, więc nie miało tak zaawansowanych czasami narzędzi dla dużych salonów, ale to pytanie, to kogo teraz będziecie gonić, jak już macie 2 razy większy zespół, jesteście w stanie dużo szybciej wszystko rozwijać, to za kim biegniecie? Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie i odpowiedź na nie jest bardzo prosta. Cały rynek, bo ten rynek w Stanach i w Europie Zachodniej jest bardzo rozproszony. W Polsce też mieliśmy unikalną sytuację, że było 2 bardzo silnych, bardzo dużych graczy, którzy szli niemalże w web. W zależności od tego, z której strony się na nich popatrzyło, to jeden był większy albo drugi. Natomiast w całej Europie Zachodniej, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, tych konkurentów mamy w sumie kilkudziesięciu. Booksy jest dzisiaj największe w Stanach, jeśli chodzi o liczbę umawianych wizyt i aktywnych użytkowników w aplikacji, ale nadal mamy około 1% udziału w rynku, licząc tą stronę konsumencką. I za nami jest jakby gigantycznie długi i duży long tail. I tutaj my musimy po prostu uciekać teraz. Nie tyle gonić, co uciekać, a z drugiej strony łącząc siły z Versum i budując system nowej generacji do zarządzania dużymi salonami, wejdziemy na zupełnie inny grunt i zaczniemy konkurować też z zupełnie innymi graczami w Stanach i w Europie Zachodniej, z którymi do tej pory nie konkurowaliśmy.
Więc to nam otwiera też nowy obszar, nowe pole bitwy i pewnie za kilka miesięcy będziemy mogli ci więcej powiedzieć, jak nam tam idzie i kto tam jest najgroźniejszym konkurentem. Ale pewnie taki top of the list to będzie Mindbody, które kiedyś było giełdową spółką wycenianą na blisko $2 miliardy i jest takim synonimem systemu dla dużych salonów w Stanach Zjednoczonych. Okej. My wewnętrznie w Innovo robimy zakłady, kiedy będzie jednorożec, znaczy kiedy wy będziecie jednorożcem, to kiedy? Za rok, za 2? Ja myślę, że to jest bardzo dobry przedział. Tak naprawdę wszystko zależy pewnie od tego, kiedy wspólnie zrobimy rundę, która to zwaliduje, tak? Bo te wyceny w przypadku spółek prywatnych niestety są punktowe i pewnie możemy robić jakieś estymacje, tak? Że stosując multiple z poprzedniej rundy, to wydarzy się to mniej więcej za kilkanaście miesięcy, tak? Czy to będzie 13, 15 czy 18, będzie też w dużym stopniu zależało od tego, jak sytuacja z COVID-em i z lockdownami będzie wyglądała na naszych najważniejszych rynkach, ale to jest ta perspektywa czasowa. Czyli jak dobrze pójdzie, to 21, jak trochę gorzej, to 22. Tak, myślę, że to jest fair. Okej. To ja trzymam kciuki, żeby to był 21. Myślę, że chciałem wam mega pogratulować, bo uważam, że w czasie tego procesu to fakt, że to, o czym Sebastian wspomniał, że wy byliście w stanie w pewnym momencie usiąść, porozmawiać o tej wspólnej wizji dalej i jakby dogadać się, jest niesamowity, bo wydaje mi się, że jak startowaliśmy ten proces, to właśnie wasza taka, mimo że się w sumie nie znaliście, ale taka początkowa, powiedzmy, niechęć, bo wyznaliście siebie z mediów, z mówienia gdzieś tam o sobie w sposób negatywny jako o konkurencie, to było coś, co nie wróżyło dobrze tej transakcji, a potrafiliście to przeskoczyć, a wręcz obrócić na pozytywną stronę. I mam nadzieję, że będziemy widzieli więcej takich przypadków w Polsce, bo mamy kilka takich, może nie w waszej skali firm, gdzie właśnie jest robione to samo, wszyscy mają mniejszą skalę i to połączenie się mogłoby dać super efekty. Nie wiem, czy jest jeszcze coś, co chcielibyście powiedzieć z całego tego procesu i doświadczenia, o co nie spytałem, a co uważacie, że jest super ciekawe, żeby się podzielić. Ja myślę, że przy tej okazji, myślę, że to jest idealny moment, Michał, żeby podziękować też tobie, bo w zasadzie gdyby nie twój pierwszy telefon właśnie w tym wakacyjnym czasie, żeby po wakacjach umówić się na kawę, żeby chwilkę porozmawiać, to mogłoby do tego nie dojść, bo w zasadzie pierwsze moje spotkanie to była luźna rozmowa z tobą i z Marcinem Zabielskim, naszym głównym inwestorem w biurze w Warszawie, no bo ze Stefanem nie mogliśmy się spotkać, więc byłeś niejako reprezentantem Booksy przy tym stole i to myślę, że też wizja, którą ty roztoczyłeś, jak tej potencjalnej współpracy przyczyniła się mocno do tego, że właśnie jesteśmy, gdzie jesteśmy, więc ja ze swojej strony mogę tego podziękować. A ja się dołączam do tych podziękowań i za całe już ponad 5 lat współpracy i wspierania nas przez Innovo. To, słuchajcie, bardzo mi miło to słyszeć. Ja byłem tylko posłańcem, który ze względu na sytuację covidową był pewnie jedynym, który mógł się spotkać osobiście. Jedyny nie na kwarantannie, tak? Jedyny, który był w Polsce wtedy. Zresztą wy ze Stefanem, co ciekawe, nie spotkaliście się osobiście od tego czasu jeszcze, prawda? Tak. Jeszcze nie. Także to jeszcze chwila. Wiem, że Konrad i tam kilka innych osób z Booksy były w biurze w Bielsku, ale zresztą Stefana też nie było na podpisaniu. Także mam nadzieję, że sytuacja pozwoli, żebyście też się spotkali i tego szampana wspólnie wypili. Ja byłem tylko posłańcem, starałem się nie schrzanić. Jak widać po efekcie udało się. Także słuchajcie, bardzo wam dziękuję w ogóle, że znaleźliście czas, bo to szalony okres. Byłem przy tego typu procesach po różnych stronach i wiem, że to jest masa pracy, ale
Myślę, że fantastyczna wiadomość i dla waszych firm, i dla fryzjerów, i dla kosmetyczek, i dla manikiurzystek, i dla wszystkich innych, którzy korzystają z waszych systemów, i dla wszystkich klientów, i super impuls dla całego polskiego systemu startupowego, żeby tworzyć bardzo duże rzeczy. No i myślę, że bardzo czekamy na kolejne newsy i na to, żeby to ten 21 rok zakończył się jednorożcem. Dzięki, Michał. Dzięki, Michał.